We wrześniu 1939 roku Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki dokonały zbrojnej inwazji na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W wyniku tej agresji prawie 6 milionów polskich obywateli straciło życie, w tym około 3 miliony Polaków żydowskiego pochodzenia. Na okupowanych terenach Polski Niemcy wprowadzili karę śmierci nawet za najmniejszą pomoc Żydom. Jednym z ukrywających się u rodziny Kobylców był Szmuel Ron, działacz żydowskiego ruchu oporu z Będzina, który wcześniej znalazł schronienie w mieszkaniu Zofii Klemens, która mieszkała w Katowicach przy ulicy Drzymały 5. Zofia Klemens wyposażyła go również w dokumenty męża Artura Klemensa, który wówczas służył w niemieckim wojsku. Dzięki tym dokumentom Rosenzweig mógł swobodnie poruszać się po mieście. Zofia Klemens wspominała po latach. Po 3 dniach Edek sprowadził do mnie do mieszkania wieczorem 3 mężczyzn i 1 kobietę. Ludzie ci ukryli się u mnie, odpoczęli, zjedli, przenocowali, a na drugi dzień wieczorem Edek wyprowadził ich. Wywiózł ich do Bielska. Po pewnym czasie Edek przyprowadził do mnie kilka osób, zawsze Żydów, i znów ich wywiózł do Bielska. Czasami było u mnie jednocześnie i po 30 osób. Trwało tak od wiosny 1943 roku do lutego 1944 roku i w tym czasie przewinęło się przez moje mieszkanie około 200 osób. Zofia opiekowała się uciekinierami z getta bezinteresownie. Bilety kolejowe kupował dla nich Paweł Jaworski, który przeprowadzał ich również przez południową granicę. Podczas jednej z takich akcji w 1944 roku Jaworski został zamordowany. 26 marca 1944 roku Zofia została aresztowana. W konsekwencji trafiła ona do więzienia w Katowicach, gdzie przebywała 3 miesiące, a kolejne 3 miesiące spędziła w więzieniu w Mysłowicach. Na skutek interwencji rodziny została zwolniona jesienią 1944 roku. Zofia Klemens została uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1964 roku, w tym samym roku, w którym medal ten otrzymali również Kobylcowie. Jerozolima, 9 grudnia 1961 roku. Moja kochana, droga pani Zofia, wzruszyłem się tak, że nie mógłbym być chyba bardziej wzruszony, gdybym dostał list od najbliższej mi osoby. Początkowo chciałem od razu odpisać w naszym starym stylu, naszym językiem i zapytać, więc jakoż się macie, muterko, jak wam idzie? Ale pomyślałem sobie, a może po tylu latach nie tak łatwo już się mówi muterko. Może ja w pani oczach nie jestem tym Edkiem. No i czas i miejsce nas oddalają. Proszę mi wierzyć, nie piszę tego z grzeczności, ale o pani nie zapomniałem i ktokolwiek mnie poznał i słyszał o mojej przeszłości, wiedział też o istnieniu Zofii Klemens. Niech mi będzie wolno pani to dziś powiedzieć. Jeżeli przeżyłem, mam dom, żonę, dzieci, to pani w tym wielka zasługa. Ale i to nie wszystko. Oprócz samego cielesnego wyzwolenia, zdaje się, że dzięki pani nie straciłem zaufania i wiary w dobrych, uczciwych ludzi i w ludzi, którzy na pozór nie zawsze dają się poznać innym, ale są zlepieni nie ze zwyczajnej gliny, tylko ze szlachetnego ludzkiego kruszca. Pozdrawiam i kłaniam się. Szmuel, dawniej Edek. Historycy szacują, że Polacy w czasie II wojny światowej uratowali kilkadziesiąt tysięcy swoich żydowskich współobywateli. Niemieccy okupanci zabili za tę pomoc około 1000 Polaków.